Hej, gdy ostatnio zrobiłam ankietę na Instagramie, jakie filmy chciałobyście zobaczyć, było bardzo dużo głosów pod filmem na temat porównania Hakuro i Zoewy. Dlatego dzisiaj postanowiłam zrobić porównanie jakichś przykładowych 3 modeli tej marki i poopowiadać Wam w ogóle trochę o tym, jak mi się pracuje z obiema markami. Zacznijmy od pędzli do pudru. Mamy tutaj Hakuro H55, chyba jeden z najpopularniejszych modeli w ogóle pędzli do pudru, oraz Zoeva 106, czyli właśnie typowy pędzel do pudru. To nie są jakby modele, które były robione na wzór jakby jeden drugiego, więc to też nie chodzi o to, żeby one były identyczne. Będę Wam opowiadać o pędzlach jako tako, powiedzmy bardziej ogólnikowo, jakby o całej serii pędzli. Co mogę powiedzieć o pędzlach Hakuro? Są to, tak mówiąc w skrócie, są to tanie pędzle średniej jakości. Na pewno nie jest to jakaś wyższa półka, nie są to pędzle, powiedzmy, jeżeli chcecie zaimponować klientkom, to na pewno nie jest to dobry wybór, ponieważ większość osób, które gdzieś tam chociaż mniej lub bardziej interesują się makijażem, właśnie pracują na pędzlach Hakuro. Więc wiadomo, że są to fajne pędzle, ponieważ jakby jeżeli potrzebujecie dużo mieć pędzli, na przykład na jakieś zlecenia i nie wiem, nie pracujecie z prywatnym klientem, gdzie jakby jakość tego kosmetyku się bardzo liczy i jego nazwa, marka, to wtedy pędzel Hakuro jak najbardziej do sesji zdjęciowej, do charakteryzacji, gdzie ten pędzel może być tani, może się szybko zniszczyć, pędzla Hakuro jak najbardziej. Jeżeli chodzi zaś o pędzel Zoeva, to jest już troszkę wyższa półka. Cenowo, no niestety też wiadomo, też są to dużo droższe pędzle. Jednak jeżeli chodzi o pędzel Zoeva, mam w sumie sporo, ponieważ mam i te zestawy takie po 24 sztuki i kupowałam jakieś takie zestawy właśnie z tymi różowymi rączkami i z czarnymi. I to, co mogę Wam na pewno powiedzieć, to, że Zoeva jest super, bo są ładne, mają ładne skówki, przychodzą błyszczące, mają ładne wytłoczone napisy, włosie jest przemilutkie, fajne mają też te zestawy kolorystyczne. Jednak i z Zoewy i z Hakuro włosie mi wypada. Różnica jest taka, że często Hakuro się również farbuje. Hakuro jest dużo gorzej znosi wielokrotne mycia. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że po na przykład 1,5–2 latach użytkowania Hakuro jest dużo bardziej gryzące po prostu w skórę, w sensie nieprzyjemne dla skóry w porównaniu z Zoewą i to jest taka zauważalna faktycznie różnica. Jeżeli chodzi o jakość włosia, to jest inne włosie, jeżeli jednak wypada tak samo i z Zoewy i z Hakuro. Więc jeżeli nie macie ciśnienia i nie malujecie tak jak ja na przykład sporo, tylko jakby szukacie pensji dla siebie i nie chcecie wydać dużo, zainwestujcie w Hakuro. Ponieważ no, faktem jest, że te pędzle często puszczają farbę ze skówki, co też tutaj widać, widzicie, taka zielona poświata, to jest bardzo częste, więc jeżeli wam tak te pędzle farbują, to niestety jest to dość takie charakterystyczne dla pędzli Hakuro, że coś tam, podejrzewam, że albo klej, albo coś po prostu, co jest w skówce i jakby przy częstym myciu zaczyna farbować, więc te pędzle później zaczynają się takie robić coraz bardziej zielone. No nie wygląda to zbyt sympatycznie, jak wyciągasz taki pędzel, nawet jak jest czysty, a on jest do połowy zielony przy klientce. Przy Zoewie nigdy tego nie zauważyłam. Pędzle jest faktycznie, łatwo się farbuje, także też gdzieś jakieś tam drobne czasami plamki, jak z eyelinera dotkniesz na przykład pędzlem z naturalnego włosia eyelinera, potrafi zostać plamka. Jednak no wiadomo, prędzej czy później to domyjesz, tak? W sensie, że może nie mydłem, ale będziesz musiała wziąć jakiś, nie wiem, mocny płyn dwufazowy, żeby domyć, ale domyjesz. Problem z Hakuro jest taki, że Hakuro nie dość, że puszcza kolor, tutaj na tym małym pędzelku też to widać, że też puścił kolor już zielony, to jak dotkniecie się jakiegoś na przykład mokrego kosmetyku, właśnie jakiegoś eyelinera albo jakiejś wodoodpornej pomadki, to domycie tego to jest już dużo większy problem. Trzeba próbować naprawdę różnymi sposobami, żeby to domyć, a czasami nawet i tak nie pójdzie, nie zejdzie, więc no macie do wyboru albo tak naprawdę wziąć sobie ten kosmetyk do domu, albo tak jak ja to czasami robię, ja po prostu wycinam te fragmenty, które są gdzieś tam po prostu mi się brzydko farbują, bo nie chcę, żeby moje klientki myślały, że ja mam brudne pędzle, ponieważ to nie o to chodzi, tak? We włosie się wżera jakiś eyeliner czy coś, no i po prostu no nie ma wyjścia, trzeba to odciąć. Tak jak zresztą widzicie, tutaj mam mocno też zafarbowane zresztą włosie. I tego bardzo w pędzlach Hakuro nie lubię, no ale umówmy się, te pędzle kosztują po parędziesiąt złotych, te najdroższe kosztują po parędziesiąt złotych. Pędzle przykładowo do brwi czy do kresy kosztują po dychę, czy tam paręnaście maksymalnie złotych. Więc nie oczekujmy od pędzli za 10 zł, że one będą się, kurczę, nie wiadomo też jak długo trzymać i ile lat będą nas służyć, tak? Jeżeli ktoś nie ma dużych wymagań, to Hakuro jak najbardziej.
Co lubię w Zoewie? Właśnie to, że one są miękkie mimo wielokrotnych myć. Po myciu są nadal bialutkie. To nie jest takie, zauważcie, że jakby jaka jest różnica też w odcieniu bieli Zoewy i Hakuro. One są, powiem szczerze, Hakuro, jeżeli chodzi o te mniejsze pędzle, takiegoś dramatu nie ma. Najgorzej jest z tymi pędzlami właśnie do konturowania twarzy, czyli tymi ściętymi, dużymi H21. One na początku są przyjemne, tam powiedzmy parę myć pierwszych jest ok, później się zaczyna problem, bo się, na przykład coś takiego. Tak, włosek, szt. Co nie znaczy, że w Zoewie tego nie ma, ponieważ jest dokładnie to samo włosie leci jak po prostu skubane. A to jest pędzel, który już parędziesiąt ładnych złotych kosztował, więc kurczę, musicie same podjąć decyzję, czy jakby ryzykować i kupować pędzle bardzo drogie, które i tak prawdopodobnie z któregoś będzie Wam włosie lecieć, ponieważ ja mam naprawdę sporo zestawów pędzli Zoewy i zawsze w którym się trafi, żeby z któregoś pędzla to włosie leciało. Czy kupować Hakuro, ale jakby też nie mieć takich później ewentualnych rozczarowań, że po prostu nie jest to jakaś najwyższa klasa. Co Wam polecam? Na pewno polecam Wam kupowanie tych pędzelków do oczu, do blendowania z Zoewy, z tego względu, że one bardzo, bardzo ładnie długo trzymają kształt. W przeciwieństwie właśnie do pędzelków Hakuro, niestety pędzle Hakuro trzymają ten kształt troszkę gorzej. Tutaj mamy na przykład Zoewa 231. Tych małych akurat w osłonki nie wsadzam, więc jak na pędzel, który po myciu nie był wsadzany w osłonkę, to on naprawdę całkiem ładnie trzyma kształt. Co już na przykład w Hakuro, niekoniecznie, one są trochę jednak porozczapiżane na końcach, to była na początku taka właśnie ładna, zaostrzona kuleczka, teraz jest to takie po prostu jajko rozczapiżone. Więc tyle, co mogę powiedzieć, jakby i jedno i drugie włosie zawodzi. Różnica jest taka, że Zoewa się dużo łatwiej dopiera, dużo lepiej, po prostu jakby dużo przyjemniejsze jest to włosie po wielokrotnym myciu. Lepiej trzyma kształt, jednak cena jest tak różna, że po prostu zastanówcie się, czy jakby na przykład w konkretnych pędzlach koniecznie potrzebujecie mieć bardzo wysoką, tak aż dużo droższe pędzle, ponieważ na przykład przykładowo w pędzlach do brwi. Tutaj mamy właśnie Hakuro i Zoewę. Jakby one się praktycznie niczym nie różnią. Może Zoewa na początku ma bardzo fajny, taki zaostrzony, ładny kształt i z nią zrobić piękne linie, ale Hakuro też się da jak najbardziej zrobi. To jest kurczę, to jest syntetyczny pędzel do brwi, on nie musi być nie wiadomo jakiej jakości. A różnica w cenie już jest całkiem spora, więc jeżeli chodzi na przykład o pędzel do brwi, to ja z Hakuro jak najbardziej kupuję, mimo że faktycznie tymi Zoewy się robi troszeczkę łatwiej, ale nie na tyle, żebym przepłacała, kurczę, nie wiadomo ile setek złotych za pędzel. Ja akurat pędzli kupuję sporo, często. Więc tak jak mówię, zastanówcie się po prostu, jakie są Wasze priorytety. Jeżeli zależy Wam na pracy z klientkami, wiadomo, że wtedy ta jakość tego włosia jest bardzo ważna, żeby on był przyjemny dla twarzy i tak dalej. Jeżeli potrzebujecie się same pomazać tam raz w tygodniu, to wiadomo, że przyjemniej maluje się po prostu pędzlami, które mają bardzo, bardzo delikatne włosie, ale też jednocześnie, jeżeli nie będziecie myły na przykład Hakuro codziennie po kilka razy, to też nie powinien, że tak powiem, ten kształt i jakość tego pędzla powinna być dłużej przyjemna dla skóry. Dajcie znać, jakie są Wasze opinie w tym temacie. Cześć!